Phuket na własną rękę, czy to się może opłacać? Ostatnio rozmawiałem ze znajomymi o kosztach wakacji w Azji i czy takie wyjazdy się opłacają, czy ceny lotów zniechęcają do tego pomysłu. Phuket, baby. O zgrozo, ile osób ma już wyrobioną opinię, choć nie mają pełnych informacji. Phuket na razie na nie. Postanowiłem podliczyć koszt wakacji na Phuket, żeby sprawdzić, Ile tak naprawdę kosztuje jeden dzień na Phuket? dziś dowiesz się, jak zorganizować taki wyjazd na własną rękę i ile cię to będzie kosztować. No i czy to może być tańsze niż wyjazd z biurem podróży. Będzie też o minusach Phuket, bo są dwie rzeczy, które dość mocno nas rozczarowały. Zaczynajmy. W gronie znajomych rozmawialiśmy na temat wakacji. Jeden kolega zapytał, gdzie warto pojechać, bo dostał ofertę z biura podróży na wakacje nad Polskim Morzem za 5000 zł na tydzień dla 2 osób. I wydaje mu się, że za to można już pojechać na wakacje gdzieś nieco dalej. Podsumowując naszą rozmowę, wspomniałem, że choć tydzień może być kosztowny, ale 2 tygodnie w Azji mogą być bardziej opłacalne niż taki pobyt nad Polskim Morzem. Dwie zimniutkie Coca-Cola Zero plus woda kosztowały 50 batów. Naprawdę niedrogo jak na turystyczne miejsce. Czy faktycznie uda się zorganizować taki wyjazd na 2 tygodnie taniej niż 2 tygodnie nad Polskim Morzem z oferty, którą dostał mój znajomy? Albo czy w ogóle taka organizacja na własną rękę może być tańsza niż wakacje na Phuket z biurem podróży, które przecież masowo rezerwuje hotele i ma czarterowe loty? Strefa bez słowa, czyli brzmi jak tanie zakupy, a są to najdroższe zakupy. Dzisiaj to wszystko postaram się policzyć i podsumować. A skoro już podliczam sobie wszystkie nasze koszty podróży na własną rękę na Phuket, to przy okazji opowiem jeszcze kilka rzeczy, które zdecydowanie warto wiedzieć, wybierając się na tą piękną, egzotyczną wyspę. Czy wakacje w czasie pory deszczowej na Phuket mogą być dobrym posunięciem? Przyjeżdżając do Tajlandii w porze deszczowej będzie zdecydowanie taniej, ale możecie trafić niestety na deszczyk, tak jak my dzisiaj. Jak wygląda pogoda w tym czasie? Nie będę owijał w bawełnę i powiem, że mieliśmy pogodę najróżniejszą. Kilka dni mieliśmy pięknej pogody, od dzisiaj się psuje. Zdarzyło się kilka razy, że dość mocno popadało. Wiecie co jest najgorsze? Coś tu przecieka i się boję, że mi do piwka napada, bo już miałem mniej tego piwa, jestem przekonany o tym. Jednak na szczęście nie trwało to długo, chociaż opady były dość intensywne, muszę przyznać. Myślę zatem, że pora deszczowa nie jest najgorszym wyborem, jeśli chce się zaoszczędzić, bo hotele i loty w tym czasie będą na pewno tańsze. W sezonie myślę, że za te pieniądze nie znajdziecie takiego hotelu z 2 basenami i tak dalej. Jednak jeśli chcesz się cieszyć piękną pogodą przez cały czas, to lepiej będzie wybrać się na Phuket pomiędzy listopadem a marcem, kiedy dni są w większości słoneczne i suche. Jeśli planujesz wakacje na Phuket, które nie będą Cię kosztować miliona monet, to bardzo ważne jest znalezienie taniego lotu. Na temat jak szukać tanich lotów mamy już osobny odcinek, dlatego żeby wszystkiego tutaj nie powtarzać, w opisie na dole dodam link do tamtego filmu. Jeśli jedziesz na Phuket na własną rękę, to trzeba się jakoś dostać z lotniska do swojego miejsca zakwaterowania. Najłatwiejszą opcją będzie oczywiście taksówka, będzie to też najdroższa opcja. Jeśli chcesz dostać się z lotniska do hotelu jak najszybciej, to najbardziej polecam zainstalowanie sobie aplikacji Grab lub Gojek. Jest to odpowiednik naszego Ubera czy Bolta. Pozwoli na wiele tańsze poruszanie się po wyspie, no i pokaże koszt, jaki zapłacisz, więc nie będzie niespodzianek po dotarciu na miejsce. Dużo tańszym sposobem dostania się z lotniska do hotelu będą busy, które kursują do najbardziej popularnych turystycznych miejscowości. Tutaj na lotnisku znaleźliśmy tańszy transport do miejscowości Kata, bo Grab wychodzi ponad 900 batów, a za 402 osoby minibusem łączonym w grupie za niecałe 10 euro. Swoje stanowiska mają przy wyjściu z lotniska i tutaj kupisz bilet przykładowo do miejscowości Kata za około 22 zł, do Patong za 20 zł czy do Phuket City za niecałe 17 zł. Dla porównania cena Graba, czyli tego ichniejszego Ubera do miejscowości Kata, jaka nam się pojawiła w aplikacji, to około 100 zł. Najtańszą opcją dostania się do Patong czy Kata, która jest nam znana, to Smart Bus to jest taki autobus, którym można dojechać sobie tutaj w różne miejsca na wyspie. Cena biletu 200 batów za 2 osoby. Tak, czyli 100 batów za osobę do Patong. autobusy te kursują trasą z lotniska do najpopularniejszych turystycznych miejscowości i z powrotem, więc można się nimi dostać z lotniska, a później z powrotem na lotnisko wrócić w dniu wyjazdu. Wcześniej jak w busie jedzie
jedziemy na imprezę życia. Muszę przyznać, że zakwaterowanie na wyspie bardzo nas zaskoczyło, ale uwaga, nie jest tak przez cały czas. Zatrzymaliśmy się w 4-gwiazdkowym hotelu z 2 basenami, bardzo dużym i ładnym pokojem i balkonem. Za tydzień czasu za hotel ze śniadaniami, fajny hotel, udało nam się znaleźć na bookingu za 290 euro. W sezonie suchym jednak cena potrafi wzrosnąć nawet ponad dwukrotnie, aby ponownie zacząć spadać w marcu i kwietniu. Phuket to nie tylko plaże, chociaż miłośnicy plażowania z pewnością nie będą się tutaj nudzić. Pięknie wygląda plaża, ale jak to powiedział Kuba z Hiton Trip, jak się widziało plaże zanzibarskie, to te już się zachwycą. No? Ale ładna plaża. Ale głośne są te cykady. Niestety są też rzeczy, które nas na Phuket mocno rozczarowały, ale o tym nieco później. Po zobaczeniu tego koniec. Normalnie coś w nas pękło. Wyspa Phuket oferuje bardzo ciekawe miejsca, więc miłośnicy zwiedzania z pewnością będą mieli co robić. Morze ardameńskie. Patong Beach. Majestatyczny biały Budda. Świątynia naprawdę świetnie to wszystko wygląda. Ciekawe to było. My zdecydowanie polecamy wycieczkę na Wielkiego Buddę, a jeśli będziesz w miejscowości Kata, to polecamy się tam wybrać na pieszo. To około godzina drogi, ale trzeba mieć niezłą kondycję, bo to nie spacer, a raczej wspinaczka. Tu jest naprawdę stromo. A ze mnie już zaczyna spływać filtr słoneczny. Moja zadyszka chyba będzie tego warta. Komary zaczynają gryźć. A mi brakuje oddechu. To jest trochę łagodniej. Nie można oczywiście zapomnieć o największej imprezowni na wyspie, czyli Patong, czyli Patovlog będzie. to specjalnie dla tego miejsca przyjeżdża tutaj cała masa turystów. Drodzy ludzi, jakoś zdecydowanie więcej niż w dzień. Jest już tak hardkorowo, można powiedzieć. Jest to jedna z lepszych imprezowni, jakie widziałem. Bary z piwem, bary z tancerkami, ping-pong, showy, seks na żywo. Warto mieć na uwadze, że Tajlandia to też legalny dostęp do niektórych substancji, które można kupić tutaj na każdym kroku. Jeśli chcesz podziwiać piękne widoki, to zdecydowanie dobrym wyborem będzie eksplorowanie pobliskich wysepek. Ile kosztuje jedzenie na Phuket? Moi drodzy, znaleźliśmy to miejsce, gdzie mają bardzo dobry pad thai według opinii. Jest tu 120 batów. Jedząc w dobrych restauracjach, przeważnie zapłacisz za danie od 100 do nawet 300 batów. Oczywiście będą też tańsze opcje jedzenia, jak na przykład street food czy lokalne bary nieco bardziej na uboczu. A jak już masz dość pataja i dość ryżu i tak dalej, to tutaj najlepszy burger, jakiego jedliśmy w Azji. Nie tylko w Tajlandii, w Azji. W końcu ketchup prawdziwy. Znajdziesz też zapewne i droższe restauracje, także oczywiście rozrzut będzie spory. Aby mieć cały czas dostęp do map Google'a i ogólnie internetu, warto na miejscu kupić lokalną kartę SIM. Można ją zakupić już na lotnisku, ale z pewnością będzie droższa niż kupienie jej gdzieś w sklepie w mieście. Ewentualnie, jeśli nie potrzebujesz aż tak dużych pakietów danych, warto rozważyć kartę eSIM, którą można aktywować jeszcze przed przylotem i mieć internet od razu po wylądowaniu. Zatem jeśli Twój telefon obsługuje kartę eSIM, może warto pójść w tym kierunku. My dwukrotnie mieliśmy już okazję testować pewną kartę eSIM, która nam się bardzo fajnie sprawdza. Link znajdziesz na dole w opisie filmu. Korzystaj z salonów spa, bo oferują one bardzo dobrej jakości masaże i usługi za niespotykane u nas ceny. Godzinny masaż kosztuje około $10. Pamiętaj o porach deszczowych na wyspie. Idealna pogoda na masaż. Jeśli chcesz mieć głównie słońce i brak opadów, przyjedź na wyspę pomiędzy listopadem a kwietniem. Jednak pamiętaj, że hotele w tym czasie będą kosztować nawet 2 razy więcej niż poza sezonem. Na Phuket ogólnie czuliśmy się bardzo bezpiecznie, spacerując po Kata czy Patong zarówno w dzień, jak i w nocy. Oczywiście warto uważać jak w każdym innym miejscu i kraju, jednak Phuket nie jest miejscem, gdzie trzeba się jakoś szczególnie martwić o swoje bezpieczeństwo. Na Phuket można się świetnie bawić, jednak są dwie rzeczy, które dość mocno nas rozczarowały. O tym za moment, ale najpierw podliczenie kosztów takich wakacji na Phuket na własną rękę. Najdroższą częścią takich wakacji niestety będą loty. Ucho mam, słuchajcie, trochę przytkane. Ale trzeba otworzyć.
Podróż w dwie strony to około 3000 zł za osobę, więc za parę przyjdzie nam zapłacić około 6000 zł. 4-gwiazdkowy hotel, w którym my się zatrzymaliśmy, można wynająć poniżej 2500 zł za 2 tygodnie. Transport z lotniska, nawet jeśli weźmiemy graba czy taksówkę, nie powinien przekroczyć w dwie strony 250 zł. Zostaje zatem kwestia wyżywienia. Wcześniej w tym filmie podałem przybliżone ceny jedzenia w restauracjach, więc każdy może sobie to łatwo policzyć. Myślę jednak, że kwota pomiędzy 500 a 800 zł powinna wystarczyć na jedzenie na 2 tygodnie na osobę. Zatem całe wakacje, nie licząc oczywiście atrakcji czy imprez, powinny nam się zamknąć w 10 000 złotych za 2 osoby. Na potrzeby tego filmu nie poświęciłem dużo czasu na szukanie biletów lotniczych, więc pewnie tutaj da się jeszcze nieco zaoszczędzić, jeśli ktoś będzie szukał dokładnie i ustawiał powiadomienia o obniżkach cen i tym podobne. Jak to zrobić, znajdziesz w filmie, do którego link umieszczam na dole w opisie pod filmem. Daj znać w komentarzu, czy wolisz jeździć na wakacje na własną rękę, czy raczej z biurem podróży. A jeśli chcesz dowiedzieć się, co nas na Phuket rozczarowało, kliknij film, który już wyświetla się na ekranie. Do zobaczenia tam. Cześć!